Jak planuję swój ogród? Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym roku. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, pełni energii, chęci do działania. A jeżeli nie, to też w porządku. Ja uważam, że jesień, zima to jest naturalny czas na to, żeby odpoczywać, regenerować się i my też powinniśmy, tak jak ogrody i tak jak zwierzęta, regenerować się w tym czasie. Niestety czasy mamy takie, że nie możemy, ale powinniśmy jak najbardziej o to dbać. Natomiast styczeń to jeszcze nie jest czas na to, żeby robić bardzo dużo rzeczy w ogrodzie, ale jest rewelacyjnym czasem na planowanie. I pomyślałam sobie, że skoro już zaraz zaczyna się sezon, bo wszyscy to wiedzą, że ten czas do marca zleci bardzo szybko, to jest to świetny moment na to, żeby sobie poplanować różne rzeczy, żeby zastanowić się, ile nasion potrzebujemy kupić, jeżeli nie mamy swoich, żeby się zastanowić, czy chcemy coś zmienić, czy czekają nas jakieś prace. A ponieważ dostaję bardzo dużo pytań od wielu z Was i od moich znajomych o to, co, jak, kiedy, w jakiej kolejności, to pomyślałam sobie, skoro i tak odpowiadam na te pytania, to równie dobrze mogę opowiedzieć całemu internetowi o tym, jak ja planuję swój ogród warzywny. Pomyślałam sobie, że najlepiej będzie, jeżeli pokażę Wam, jak wygląda ten mój plan i przeprowadzę Was krok po kroku przez cały proces planowania ogrodu warzywnego. W tym roku chcę dążyć do jeszcze większej samowystarczalności. Dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej uprawiać, ale też, żeby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń, którą mam. Ja mam taki zeszyt, piękny, kwiatkowy, w którym prowadzę moje zapiski ogrodnicze. Od kiedy uprawiam ogród, notuję sobie tutaj wszystkie odmiany, co się sprawdza, co się nie sprawdza, różne notatki z wykładów, w których biorę udział, z YouTube'ów, które oglądam, z podcastów, które słucham na temat ogrodnictwa, zapisywałam sobie tutaj zawsze i dzięki temu mam bardzo dużo informacji w jednym miejscu, ale wiem też, co dobrze w moim ogrodzie wyszło, co nie wyszło. Pamiętajcie, że w ogrodach najważniejsze jest jakieś takie doświadczenie i też obserwowanie tego, jakie macie miejsce, bo to, że ktoś, kto prowadzi świetny kanał na YouTubie, daje jakieś rady w oparciu o swój ogród, który jest w górach, to niekoniecznie, jeżeli Wy mieszkacie na Mazurach, będzie się to sprawdzało u Was, bo gleba jest inna, klimat jest inny, warunki są inne i każdy ogród jest inny, więc należy pamiętać, żeby po prostu dostosować to do tego, co mamy u siebie. Jak planuję swój ogród? Mam taki zarys po prostu. To jest bardziej graficzne przedstawienie tego, jak ten mój ogród wygląda. W ogóle to nie jest w skali, w ogóle to nie jest żadna mapa, ale po prostu mam rozpisane właśnie te przestrzenie, które są dla mnie dostępne, czyli szklarnia, tunel, grządki podniesione, poletko i tak dalej. I ten pierwszy szkic wcale nie musi być jakiś taki super idealny. Ważne, żeby go po prostu zrobić, żeby on był gotowy, żebyśmy sobie tam nanieśli wszystko, co mamy, wszystko, co chcemy uprawiać, wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Czyli to jest taka podstawowa mapa, którą sobie rysujemy. Mapa naszego ogrodu. Zaczynam od tego, co jest na tym płaskim terenie, czyli mam tunel, mam skrzynię i mam szklarnię. 2. Lista warzyw, które chcesz uprawiać, ale przede wszystkim, które chcesz zjadać, bo to jest podstawa. Jeżeli uprawiamy warzywa, które lubimy jeść, to jest szansa, że będziemy się bardziej przykładali i bardziej nam będzie sprawiało to radość. Ja na tej liście warzyw, które na pewno chcę uprawiać, mam oczywiście pomidory, ogórki, paprykę, bakłażany, szpinak, sałatę, bób, cebulę, czosnek, marchew, pietruszkę, ziemniaki, fasolę, groszek, por, cykorię, brokuły, kapustę, dynię, cukinię, bataty, buraki, jarmuż i kukurydzę. To są te podstawowe warzywa, które ja będę na pewno uprawiała. Być może, jeżeli mnie natchnie, to ja tam jeszcze powkładam jakieś inne, ale wiem, że te chcę mieć na pewno. Chociaż nie jestem tak na 100% pewna, jeżeli chodzi o pietruszkę, marchewkę i ziemniaki. Ziemniaki przede wszystkim dlatego, że one zajmują dosyć dużo miejsca w relacji do tego, ile kosztują. To znaczy,
potrzeba bardzo dużo ziemniaków, żeby w jakiś sposób, że tak powiem, zaoszczędzić na nich, bo kilo ziemniaków, nawet ekologicznych, nie kosztuje dużo. Yy, Pomidory na przykład, które wcale nie zajmują dużo miejsca, powodują, że możemy oszczędzić o wiele więcej pieniędzy i mieć więcej swoich dobrych pomidorów. Więc to jest też kwestia, którą warto brać pod uwagę w momencie, kiedy planujemy ogród. Co jest dla nas ważniejsze, na czym nam bardziej zależy, co bardziej lubimy jeść, ale też na co ewentualnie wydalibyśmy więcej pieniędzy, gdybyśmy musieli to kupić w sklepie. I tak jest właśnie z pomidorami, z ogórkami. Więc może lepiej skupić się na tych, które po prostu są droższe albo są droższe naszemu sercu. Przy tunelu mam taki pas, taką grządkę, która właściwie w dużej mierze znajduje się w cieniu, bo parę metrów dalej, ale w wystarczającej bliskości, żeby cieniować, rosną ogromne, kilkusetletnie lipy. W związku z tym tam jest dużo cienia i coś, co byłoby niedobre dla niektórych roślin, jest na przykład bardzo dobre dla sałat i dla szpinaku, dla roślin liściowych, które w środku lata nie lubią mieć tak bardzo dużo słońca, dlatego że one wtedy wybijają w pędy kwiatowe, kwitną, robią się gorzkie i są do niczego, a jak są w cieniu, to one sobie tam powoli rosną i mają mniejszą tendencję do tego, żeby zakwitać. Więc jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie takie miejsca jak słońce, cień, możemy sobie jakoś żonglować tym, co gdzie będziemy chcieli uprawiać. Pomidory i papryka oczywiście będą razem w szklarni. W tunelu ogórki, bakłażany i być może bataty, jeżeli się zdecyduje. Myślę, że to będzie raczej dla zabawy i eksperymentalnie, żeby po prostu sprawdzić, czy one u nas urosną. Staram się pamiętać, co potrzebuje dużo miejsca, co nie potrzebuje dużo miejsca. Ja zazwyczaj na obrzeżach sadzę dynię, bo wiem, że ona bardzo się rozrasta. Dynia potrafi zarosnąć cały ogród. W związku z tym dobrze jest na przykład posadzić ją na obrzeżu jakiegoś poletka, na obrzeżu jakiejś skrzynki, gdzieś, gdzie można ją albo puścić, żeby położyła się, albo na przykład, żeby rosła sobie po siatce. No i tak, krok po kroku wpisuję sobie po kolei, uzupełniam. Wiem, że na pewno w jednej skrzynce będę chciała mieć pory, w drugiej czosnek, cykorię, sałatę razem z burakami, cukinię, cebulę i marchew, kapustę, brokuły. Uzupełniam te puste miejsca. Oczywiście wykreślam sobie z mojej listy, żeby wiedzieć już, co mam wpisane. I tak trochę na zasadzie takiej układanki, uzupełniania po prostu wypełniania tych pustych miejsc. Planuję cały swój ogród. Ja do tego jeszcze dodaję takie rośliny, które bardziej sadzę dla przyjemności, dla koloru i dla zapylaczy. To są nasturcje, nagietki, ogórecznik, groszek pachnący. A pod tą listą napisałam jeszcze rzodkiewki, dlatego że ja w ogóle nie traktuję rzodkiewek jako jakieś takie warzywo, które będzie zajmowało miejsce. Rzodkiewki bardzo szybko kiełkują, bardzo szybko rosną, w związku z tym można je rozsypywać tu i tam i po prostu zbierać w ciągu kilku tygodni. Warto też myśleć o tym, co może sobie rosnąć razem i takich przykładów jest mnóstwo. Możecie mieć na przykład pietruszkę razem z cebulą, truskawki razem z czosnkami. One mogą być naprawdę bardzo blisko siebie i nie dość, że nie będą sobie przeszkadzały, to jeszcze będą się wspierać, bo na przykład czosnek będzie odstraszał szkodniki, które mogłyby szkodzić marchwi. I tym sposobem mam już zaplanowany razem z Wami mój ogród warzywny. Dajcie koniecznie znać, jeżeli jest coś takiego, co Waszym zdaniem pominęłam, a powinnam uwzględnić, albo jeżeli macie jakieś swoje patenty na planowanie ogrodu, coś takiego, co zawsze uwzględniacie. Bardzo chętnie dowiem się i przeczytam w komentarzach, jakie są Wasze plany i Wasze pomysły na najbliższy sezon. A tymczasem chciałabym Wam opowiedzieć o czymś, co jest też mega ważnym tematem dla mnie w nadchodzącym roku. To jest temat, który na pewno zdominuje nasz najbliższy rok, ponieważ w tym roku czeka nas mega, giga, super, turbo, wielki remont. Nareszcie. Czy ty musisz od razu na mnie wleść?
więc remont. Nareszcie nadszedł ten dzień. Czeka nas jedna wielka rozwałka. Zaczynamy od wywalenia ściany, potem nas będzie czekało pewnie zdrapywanie wszystkiego, pewnie odkrywanie tego, co jest pod spodem, na 100% wymiana podłóg. W ogóle to jest tak, że nasz dom jest domem ponad 100-letnim. On jest grubo przedwojenny, który był przenoszony na to miejsce, który był potem rozbudowywany, który był potem jakoś zmieniany. W związku z tym tu jest bardzo dużo różnych technologii, tak to nazwijmy, i różnych przeróbek, które były wykonywane w czasach, kiedy niekoniecznie były technologie, niekoniecznie były materiały, niekoniecznie były pieniądze i możliwości. W związku z tym po prostu robiło się tak, jak się dało. I jak każdy, kto zajmuje się remontem starego domu, my pewnie też będziemy musieli to zerwać do gołego i zastanowić się dopiero wtedy, zobaczyć, co jest pod spodem i zastanowić się dopiero wtedy, co robić dalej. Czy się tego boję? Nie, wcale się tego nie boję, dlatego że całe moje dzieciństwo upłynęło pod znakiem budowy i remontów. Ja mieszkałam w tym domu w momencie, kiedy on był budowany, kiedy była stawiana góra. Latami mieliśmy wieczny remont i latami mieszkaliśmy z czymś, co było rozwalone. Jakieś pomieszczenie zawsze było rozwalone i zawsze było coś niegotowe, bo nigdy nie było na to pieniędzy, żeby tak cyk i po prostu wykończyć sobie wszystko naraz. W związku z tym jestem po prostu od dziecka gotowa na to i w ogóle mnie nie stresuje, wręcz mam wrażenie, że remont to jest jakiś taki stan, w którym ja się czuję dobrze i bezpiecznie. Nie wiem, może jestem tak uwarunkowana. W każdym razie cieszę się bardzo na ten remont. Od nowego roku, od przerwy świątecznej przeglądam sobie różne magazyny. Staram się znaleźć jakieś takie nietuzinkowe inspiracje. Patrzę, co jest dostępne, patrzę, co jest możliwe, bo przez te lata naprawdę wiele się zmieniło. Możliwości są zupełnie inne niż były. Myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby taki remont robić z szacunkiem do tego miejsca i z szacunkiem do ludzi, którzy tutaj byli przed nami. To znaczy, nie wyobrażam sobie przekreślania wszystkiego, co zrobili moi rodzice, tylko dlatego, że ja chcę zrobić to inaczej i po swojemu. I też nie wyobrażam sobie zmiany rzeczy, które dobrze działają, tylko dlatego, że mam fantazję, żeby one inaczej wyglądały. W związku z tym trzeba będzie jakoś pożenić kwestie praktyczne, to, co nam się podoba, to, na co nas stać i gdzieś w tym wszystkim znaleźć złoty środek. Trzymajcie za mnie kciuki, bo na pewno będzie to jazda bez trzymanki. Każdy, kto przetrwał, przeżył remont, wie dobrze, z czym to się wiąże. Na szczęście u nas można wyjść zawsze do ogrodu. Latem to można nawet mieszkać w namiocie. Jakoś to będzie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, ściskam, życzę Wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku i do zobaczenia już niebawem.